the battle to them. Siemaneczko gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj sobie odpalimy temat dość nowy, czyli deep feedbacki. Jak widzicie, mam tu odpalonego Discorda Rise of Kingdoms. Mamy oczywiście to po angielsku, lecz przetłumaczymy sobie to wszystko oczywiście na polski. Mam już taką przygotowaną swoją wersję. Dostałem też wersję od Jarla, ale tam nie miałem niestety pełnej wersji, więc ja to po prostu zrobiłem tak jak zawsze, robię po swojemu. Przetłumaczyłem sobie po prostu to dla siebie, żeby wam też przeczytać o wszystkim, co tam się będzie działo. Bo niektóre rzeczy zostaną prawdopodobnie wprowadzone na 100%, nad niektórymi dość myślą. Więc co, odpalamy face to face, czyli dev feedbacki, hot tipsy, jak to mówią. No i zobaczymy, co tam się dzieje. Ogólnie zaczynamy standardowo. Cześć wszystkim, witamy w kolejnym spotkaniu Twarzą z deweloperami. W tym spotkaniu Twarzą z deweloperami przyjrzymy się niektórym najgoręcej dyskutowanych kwestii w społeczności. Dziękujemy wszystkim, którzy się z nami skontaktowali. Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na najbardziej palące pytania. Należy pamiętać, że wiele tematów, które będziemy omawiać, jest wciąż we wcześniejszej fazie i nie są oto ostateczne plany. Jest to dla nas szansa na zebranie opcji, więc jeśli masz jakieś pomysły lub pytania, wypełnij ankietę na końcu. Twój wkład jest nieoceniony itp. itd. I ogólnie teraz tak, a propos tego wszystkiego. Przeważnie te feedbacki jak są, to w jakichś tam 50% oni to wprowadzają i tak. Więc też się trzeba przyszykować na niektóre zmiany, które też tutaj troszeczkę zapowiedzieli. Zaczynamy od pytania pierwszego. Czy możecie powiedzieć nam coś więcej o waszych planach połączenia królestw? Na naszym spotkaniu w Wietnamie omówiliśmy nasze przyszłe plany połączenia królestw o niskiej aktywności. Otrzymaliśmy mnóstwo pomocnych opinii od gubernatorów, a po przeanalizowaniu otrzymanych sugestii na zespół deweloperów opracował wstępny plan. Pierwsze to będzie specjalna historia fuzji. Twoje królestwo będzie kwalifikowało się do fuzji tylko wtedy, gdy ukończy pierwszą historię sezonu podboju i ma bardzo niską liczbę aktywnych graczy. Jeśli twoje królestwo zostanie wybrane do połączenia, będzie mogło zarejestrować się tylko w jednej historii w następnym zaginionym królestwie, król Nilu, choć może się to zmienić. No to rzucają ich do Nilu, to tak średniawka, no ale okej. Rozgrywka w tej specjalnej historii fuzji będzie taka sama jak w zwykłej historii sezonu podboju, ale pod koniec sezonu nastąpi okres fuzji, obecnie planowany na około 5 dni. W tym czasie twoje królestwo może utworzyć drużynę z innymi królestwami uczestniczącymi w historii fuzji, nawet jeśli znajdują się one w innym zaginionym królestwie. Pod koniec okresu fuzji królestwo graczy i jego sojusznicy zostaną połączeni w nowe królestwo. Aha, czyli robimy fuzję, jakby tak powiedzieć, tak mi się tak zdaje, to z tego wnioskuję, z danym KD na KVK, a potem w tej fuzji już zostajemy, czyli jakby łączymy dwa kadeki. Ok. Historie fuzji zostaną otwarte tylko wtedy, gdy istnieje wystarczająca liczba kwalifikujących się królestw, aby utworzyć pulę dobierania. Jeżeli liczba kwalifikujących się królestw jest zbyt duża, kolejne historie fuzji będą otwierane w miarę potrzeb. Twoje królestwo może pominąć historię fuzji, ale będzie to liczone jako niezgłoszenie się do historii. Jeśli królestwo nie znajdzie drużyny lub liczba aktywnych graczy w drużynie jest wciąż zbyt niska, system może interweniować. Nawet w edycji od nowych królestw, połączenie królestwa będą miały nowy numer królestwa i nazwę odrębną od nazwy królestwa wchodzącej w jego skład. Nowa mapa królestwa. Ciekawie. Połączenia królestwa będą miały nową mapę. Na tej nowej mapie wszystkie święte miejsca i przebrzeża zostaną tymczasowo zamknięte, stopniowo odblokowane w miarę postępów Kronika Królestwa. Czyli wchodzimy na nową mapę KD, wszystko się tam tworzy chyba od nowa, pewnie też będziemy budować, znaczy no nie my, no ale pewnie ludzie, którzy tam będą budować, będą po zbiegiem czasu zdobywać przełęcze, czyli nie wiem, też to się wiąże z nagrodami, nie wiem, ciekawe rozwiązanie. Wszystkie fortece sojuszu, flagi sojuszu, centrala zasobów sojuszu zostaną usunięte, wszystkie zasoby wykorzystane do ich budowy zostaną zwrócone. Okej, czyli to jest plusem, czyli będziemy mogli, dostaniemy nowe KD, które jest drugim, czyli w 2 królestwa dostajemy jeden Home Kingdom, który będziemy sobie tworzyć coś razem, czyli rozbudować, czyli dostajemy wszystkie surowce, żeby to odbudować, czyli na przykład lepiej poprowadzić flagi, lepiej połączyć, zrobić 500 flag klasycznie, mieć dostęp do każdej strefy jako mine sojusze. Myślę, że fajna opcja, nie? Tylko no troszeczkę pracy czeka przed takimi KD. W okresie, co tu mamy dalej? W okresie fuzji niektóre wydarzenia rankingowe dla całego królestwa, na przykład najpotężniejszy gubernator, zostaną wstrzymane.
połączenie królestwa nie będą mogły zapisać się do KVK przez 2 tygodnie po połączeniu. No tak, no, trzeba mieć 2 tygodnie na pracę, żeby ten Home Kingdom jakoś rozbudować, mieć dostęp pewnie do tych wszystkich świątyń, żeby to też miało ręce i nogi. Więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Nowe wydarzenia zostaną uruchomione w połączonych królestwach, aby pomóc im w szybszej odbudowie. Okej. To spotkanie, to ważne, nie będzie dotyczyło tego, jak będą obsługiwane inne królestwa, na przykład specjalne punkty migracyjne i pozwolenia na wakacje oraz statystyki królestwa, na przykład rankingi, bądź na bieżąco w przyszłych ogłoszeniach, które będą zawierały więcej szczegółów, czyli jeszcze nie mają tak w 100% taktu do pracy, mógłbym powiedzieć, że tak chyba nie wiem, 80% planu mają, a propos tych połączeń królestw mają wykonane i chcą to jakoś rozbudować inaczej i jeszcze mają tam, wiadomo, jakieś plany dotyczące właśnie, tak tutaj widzicie, rankingi, jeżeli chodzi o migrację, pozwolenie na wakacje i tak dalej. Powyżej znajduje się nasz wstępny plan fuzji królestwa. Jeśli masz jakieś sugestie, podziel się z nami za pośrednictwem ankiety na końcu artykułu. Okay. Dobra, kolejne pytanie. Jakie nowe tryby gry planujecie dodać? Obecnie ja opracuję nowy tryb gry, wstępnie nazwany Supreme Strife. To jest chyba Supreme Strife. To jest to było, że ma wyjść, to z tymi że możemy sobie tą technologią sojuszu, że będziemy na KVK rozbudować i też tam chyba tym lepszymi wojskami, to chyba o to chodzi. W tym trybie gry najlepsi gubernator sezonu podboju będą mogli tworzyć międzykrólewskie drużyny, walcząc z innymi drużynami o kontrolę nad świętymi miejscami na zupełnie nowej mapie. Ten tryb gry jest wstępnie zaplanowany na każdy weekend. Okej. No dobra, ciekawe. Podobnie jak w bitwach KVK, walka w tym trybie gry może skutkować ważnymi ranami lub śmiercią jednostek. Na koniec każdego meczu otrzymasz jednak zwrot dużej części zabitych jednostek oraz zasoby przyspieszenia do leczenia i ciężko rannych jednostek. O, fajnie. Poza tym zwykłe nagrane w postaci przedmiotów członków drużyn mistrzów otrzymają rzadki, ograniczony czasowo tytuł, którym będą mogli się pochwalić. Też fajna opcja, czyli kolejne tam jakieś zachęcanie do gry. Oficjalna nazwa i szczegóły zasady tego trybu gry mogą ulec zmianie. Fajnie. Ciekawe, co to będzie. Transpozycja uzbrojeń jest zbyt trudna. Czy macie jakieś plany optymalizacji jego systemu? To jest to, o czym już kiedyś mówili, czyli dalej próbuję się tam coś do tego dostać. Dajcie mi tylko chwilkę, ja sobie tylko zobaczę tutaj, jak tu mam. Pracujemy w trakcie jeszcze tam KL. Dobra. Jeszcze tutaj chyba. Przepraszam, że ale okej, bo patrzę. Aha. Mam bardzo mało czasu. Dobra. To tu stanęliśmy. Te transmutacji. No tak, z tym tam było średnio. Naszym pierwotnym planem było wdrożenie systemu fuzji uzbrojenia, który działałby w następujący sposób. Jeśli uzbrojenie B ma cenny atrybut, na przykład atak kawalerii 3%, można połączyć je z uzbrojeniem A. 5% szansy na zastąpienie jednego z mniej cennych atrybutów uzbrojenia, na przykład szybkość zbierania złota cennym atrybutem. Okej, trochę to kumam, ale to jest takie dziwne. No ale dobra. Mieliśmy nadzieję, że zwiększy to wartość uzbrojenia z tych jednym dobrym atrybutem, ponieważ będzie można je wykorzystać stopniowo i ulepszanie innego uzbrojenia. Przepraszam was, ale mam tutaj tego, jakby to wersji angielskiej, tak trochę nie przeleciałem dalej. Macie a propos tego tych transmutacji. Nie przeleciałem tam dalej, tylko wam zostawiłem na Discordzie. Ja lecę po prostu z wersji polskiej, wybaczcie. Dobra, miejmy nadzieję, że większość to wartość uzbrojenia jest tylko... Czekaj, bo się tu pogubiłem. Mieliśmy nadzieję, że zwiększy to wartość uzbrojenia z tylko jednym dobrym atrybutem, ponieważ będzie można je wykorzystać do stopniowego ulepszenia innego uzbrojenia. Co z kolei sprawdzi, że wydarzenia i skrzynie uzbrojenia będą bardziej satysfakcjonujące. Napotkaliśmy jednak na kilka problemów w etapie projektowania. Obecnie stosunkowo łatwo jest zdobyć uzbrojenie pojedyncze atrybutem 2,5% lub nawet 3%, a maksymalna możliwość premia do atrybutów wynosi tylko 3,5%. Jeśli ten system fuzji uzbrojenia zostanie uruchomiony, różnica między atrybutami uzbrojenia szybko się zmniejszy, a wielu gubernatorów będzie w stanie bardzo szybko zmaksymalizować swoje uzbrojenie. Nie jesteśmy pewni, na ile gubernatorzy będą otwarci na taką zmianę balansu. No, jeżeli zmienią balans w tym dropie, w transmutacjach i go zrobią tak jak zrąbali dobieranie KVK w grudniu, no to nie wiem, czy ludzie będą chętni na taką zmianę, ale ciekawie, zobaczymy, co wyjdzie.
Kamienie transmutacji, kryształy transmutacji i ta nowa funkcja fuzji uzbrojenia byłyby systemami służącymi do obsługi atrybutów uzbrojenia, a współcześnie wszystkich tych oddzielnych systemów stwarza ryzyko nadmiernego skomplikowania. Ze względu na te kwestie nie ustaliliśmy jeszcze ostatecznego planu ani czasu wprowadzenia systemu fuzji uzbrojenia. Jeśli masz jakieś przemyślenia lub chętnie ich wysłuchamy. No, trochę pokombinowali, ale też jest ciężko niektóre rzeczy tam, co oni wprowadzili nowego zdobyć, no albo są drogie bardzo, nie? Jak te kamienie transmutacji. Jakie są plany poprawy jakości życia w przyszłości? Jakości życia, ok. Nasz plan poprawy jakości życia może podzielić się na dwa poziomy: system i wydarzenia. Na poziomie systemowym chcemy zmniejszyć obciążenie z codziennymi czynnościami. Na przykład obecnie rozważamy dodanie możliwości automatycznego atakowania działów barbarzyńców i wyszukiwanie fortów barbarzyńców, gdy jesteś zalogowany. Ok. Na poziomie wydarzeń naszych priorytetem jest optymalizacja podstawowego doświadczenia związanego z uczestnictwem w wydarzeniu, na przykład dodanie przycisku umożliwiającego odebranie wszystkich nagród jednym kliknięciem. Planujemy również zoptymalizować konkretne wydarzenia w oparciu o opinię, na przykład mobilizację sojuszu i Złote Królestwo. No, Złote Królestwo nie jest moim zdaniem jakieś złe. Myślę, że po tym reworku zostało ok z tamtego roku. Mobilizacja sojuszu troszkę tam by trzeba było coś pozmieniać. To prawda. Chociaż tutaj i tak już jest lepiej niż było tam 2 lata temu. Czy 3. Nie, 2 lata chyba to wchodziło, czy 3 lata to wchodziło pierwszy? Chyba jakoś tak. Zdobywanie nowego zbrojenia w S2 jest niewdzięczne. Wiele elementów zbrojenia wydaje się bezużyteczne aż do sok. No to prawda. Season of Cold daje wielu nowych dowódców z nowymi mechanikami walki, ponieważ ci dowódcy i ich mechaniki są niedostępni w sezonie 2. Wiele zaprojektowanych dla nich uzbrojenia wydaje się bezużyteczne. Obecnie planujemy wydać niektórych dowódców SOK przed sezonem 2, a także dostosować umiejętności niektórych z nich, aby lepiej pasowały do środowiska walki w sezonie 2. Aha, czyli chcą, nie wiem, Nevskiego wrzucić do sezonu 2 i, nie wiem, znerfią go tak, żeby on dobrze się sprawował w KVK 2. Nie, to już było dzikie. Mi się zdaje, że największy fan właśnie KVK 1, KVK 2 jest właśnie to, że nie masz dostępu do tych sokowych dowódców i możesz zagrać tymi starymi i zobaczyć po prostu jak starzy gracze albo ci, co kiedyś grali, jak musieli się troszkę napocić, żeby powalczyć po TKP i tak dalej, że to nie jest takie easy, nie? Bo ci nowi dowódcy soku o trójki, no to już wiemy. Wiemy, z czym to się je, nie? Wiemy, jak to się gra. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że pozwoli to gubernatorom na wcześniejsze zapoznanie się z nową mechaniką, umożliwi im wcześniej zaplanowanie rozwoju dowódców i uzbrojenia. No, coś w tym jest, okej. Pytanie 6. Wysokie obrażenia sprawiają, że bitwy KVK są za szybkie. Muszą ciągle tworzyć nowe oddziały i wydawać tony zasobów. Czy planujecie dostosować tempo walki? Dodanie nowych dowódców i wyposażenia spowodowało, że walka odbiega od naszego pierwotnego projektu. W związku z tym planujemy obecnie wprowadzenie następnych zmian. Pierwsze, w odniesieniu do zbyt wysokich obrażeń powodujących, że bity są zbyt szybkie, obecnie obliczamy statystyki obrażeń w grze. Na podstawie tych obliczeń staramy się zoptymalizować tempo bitew KVK przed zastosowaniem wzmocnień KVK i technologii kryształów. Jeśli chodzi o nadmierne wymagania dotyczące zasobów, uruchomiliśmy już funkcję, która zwraca zasoby leczenia pod koniec KVK. Rozważa również dodanie cyklicznego wydarzenia, w którym można wymieniać przyspieszenia budowania i badań na przyspieszenia leczenia. Czyli to, co już kiedyś pisaliśmy, co ja kiedyś mówiłem na swoim live'ie, że fajnie byłoby, żeby te budowania były zmienione na przykład na leczenia, bo tego nie potrzebujemy już w soku. No i zmienili, już wiemy, że zmienili w kole, że leci nam zamiast przyspieszenia budowania, lecą nam do leczenia. No i tutaj jeżeli chodzi o badania, czyli technologię, też jakby zmienili na leczenia, też było moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem, nie? Więc to jest rzecz, która jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o to, co tam planują. Ja bym tu przede wszystkim się skupił na technologii kryształu, moim zdaniem, że tam bym coś uderzył, wiecie? Bo w tym momencie już nie byłoby tak, że ten, kto najwięcej spenduje, wyda pieniędzy na technologię KVK, on będzie jakiegoś tam OP w balu, a na przykład gra bardzo słabo, nie? Bo są tacy ludzie, że słabo grają w balu, nie umieją tak dobrze tym, ale po prostu grają, bo mają wymaksowane konta i zainwestowane duże pieniądze. A tutaj jakby tak troszkę to znerwili do technologii kryształów, albo po prostu większość ludzi miałoby dostęp tak, żeby zagrać, żeby, nie wiem, dostać tego maksa dość szybko, albo dobrze rozwinąć tą technologię, to może by to też wpłynęło, wiecie, na to, że mniejsi gracze by pokazywali, że nie trzeba mieć furę kasy, ale też skilla, żeby fajnie grać w balu, nie? Więc mi się zdaje, że to
byłaby do, znaczy w obalu, ogólnie w Openie, nie? Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o te płacze, że walki są zbyt szybkie, bo nas zabijają, bo mocniejsze konta, no bo to chodzi, nie? Lećmy 7 pytaniem. Hejna Królestwa nie można zamknąć i blokuje on wybór typu jednostki podczas formowania rajdu. Jaki planujecie naprawić? Ten problem zostanie rozwiązany w najbliższej aktualizacji. Okej. Ja nie słyszałem, że coś takiego było. No ale okej, jeżeli jest jakiś problem. Czy dodacie nowych akcesoriów dla dowódców Combo i Smite? Bo jesteśmy w trakcie projektowania. Więcej informacji pojawi się wkrótce. No to jest dobre, bo jeżeli pojawi się akcesoria pod combo, no to wiadomo, że Arthur będzie lepiej pod Smite, jak będzie William z Liu. Na pewno będziemy w to, więc jeżeli mamy jakieś akcesoria, to tam nie kujcie na 6 albo tam któryś marsz, poczekajcie sobie, bo przypuszczam, że jak wyjdą nowe akcesoria pod combo albo Smite'a, będziemy to kuć i będzie to dużo lepsze niż od tego, co mamy, albo będziemy to jakoś mieszać, nie wiem, z Hornem albo z Ringiem, więc trzymajcie się moim zdaniem, jeżeli chodzi o te zabawy, bo oni to pewnie za niedługo wypuszczą z akcesoriami. Daje, nie wiem, 3-4 miesiące na to. Tym bardziej, że jak wypuści akcesoria inżynierów, tam chyba 2 miesiące minęło od tego, to mogę ofen powiedzieć, że no przecież, przecież wiecie, jak macie oczy, też możecie zobaczyć, że ten piórko, które tam jest, no jest bardzo dobre dla inżynierów, więc Combo i Smite jak dostanie jakiegoś tam pojedynczego ringa albo coś tego typu, też będzie fajnie, nie? Czy możecie dodać możliwość posiadania oddzielnego wyposażenia dla trybu gry Canyon? Ręczne przełączenie ekwipunku za każdym razem jest bardzo uciążliwe. Ta funkcja zostanie zaimplementowana w następnej aktualizacji. No, było o tym mówione, więc nie wiem dlaczego to pytanie wyciągnęli. Pewnie nie mieli nic ciekawszego. Czy będziemy nadal optymalizować funkcję automatycznego umawiania tytułów? Cieszymy się, że ta funkcja automatycznego tytułów została tak dobrze przyjęta, aby otrzymać również mnóstwo pomocnych sugestii, jak ją ulepszyć. Funkcje, które planujemy dodać, obejmują możliwość wcześniejszej rezygnacji z tytułów, więcej opcji czasu trwania tytułów, możliwość ustawienia wymogu poziomu ratusza dla aplikacji nie tylko. Tutaj jeżeli chodzi o... Ludzie się cieszą, bo nie muszą płacić za boty, nie? Które dawały nam tytuły, a w tym momencie wiemy jak było. To już wam tutaj tego nie będę pokazywał, bo widzicie, że ja tutaj tego nie przewijam, po prostu będę czytał co tam po prostu się działo. Tylko zobaczę sobie jak nam tutaj idzie. A ktoś tutaj co podpalił? Co to wychodzi? Ktoś do nas odpalił. Dobra, wróćmy sobie jeszcze tutaj bo mam jeszcze pytanie, jeszcze jedno pytanie, znaczy pytanie i odpowiedź, więc to wam jeszcze na koniec chcę rzucić. Zarządzanie królestwami i sojuszami jest zbyt uciążliwe. Czy dodacie funkcje, które zmniejszają to obciążenie? Ze względu na dużą różnorodność stylów zarządzania królestwem, sojusze nasze poprzednie zoptymalizowane skupiały się na kwestiach uniwersalnych, na przykład o dotyczących nadawaniu tytułów, listach sojuszy itp. W miarę jego kontynuowania dyskusji na ten temat ze społecznością doszliśmy jednak do wniosku, że nasze dotyczące ulepszenia były dalece niewystarczające. W związku z tym chcieliśmy was prosić o wypełnienie ankiety. Okej, no była ankieta, więc jeżeli możecie, to zróbcie ją. Bo tam ciekawe rzeczy były, jeżeli chodzi o to. No, jeżeli chodzi o to całe, jakby tak powiedzieć, face to face, na pewno mnie najbardziej ciekawi temat wymiany, przyspieszeń budowania i wiecie, badań technicznych na leczenie. To dla mnie must have, nie? Temat dowódców w KVK2 nowych bez sensu dla mnie, nie? W sensie, że grając KVK2, czy przez KVK2, żebyśmy mieć dostęp do soku dowódców, jeszcze jakieś tam, kurwa, zrobiono to jakieś dziwne, to jest bez sensu. Teraz mutacje, no, pracują nad tym, zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że to wyjdzie im dobrze. Nowy tryb gry, Super Strife, on dopiero tak, widzicie, wiemy, że oni dopiero na tym pracują. Więc jeżeli coś takiego wymyślą, będzie to fajne i dawało dużo nagród, no to wiadomo, że ludzie będą w to grać. Tam kwestia tych reworków, co planują, jeżeli mobilizację sojuszu i coś tam
Jeżeli chodzi o Złote Królestwo, no to wiadomo, to wszystko się jak wypuszczą i czy to będzie miało sens. Łączenie królestw, czyli to najbardziej takie rozbudowane, o którym rozmawialiśmy, jest ciekawe, nie? Ale to wiecie, no, bo to się tyczy bardziej tych takich DED KD albo SIDAC D. Nie wiem, czy CDCF też to będą, bo to wiecie, tam też automat tam rozpisuje, jak on to łączy, jeżeli na przykład ty się nie dogadasz, bo tak to wygląda, że tutaj też w opisie było, że automat będzie pomagał przy tym, jeżeli tam się nie znajdziesz w sobie KD, z którym będziesz chciał fuzję zrobić przed KVK. Więc ciekawe, no bo tu z jednej strony wychodzi, że niby to na KVK, niektórzy mogą zrozumieć, a to wychodzi, że po KVK już jesteśmy w jednym KD, nie? Zagramy KVK razem, 2 KD się dogadają, zagramy KVK razem, a potem witamy w nowym KD, czy który będziemy się urządzać, nie? Ciekawie. Ciekawe. No i 2 jeszcze, że tam obowiązek grania Nilu, nie? No ja Nilu nie lubię, nie? No nie, się ale bardzo fajny face to face. Ogólnie taki konkretny. Fajnie, że coś pracują i rozwijają. Nie, mnie dużo rzeczy tutaj w nim trochę interesuje, więc będę to śledził. Pewnie gdzieś do paru miesięcy będziemy dostawać niektóre rzeczy już na bieżąco, które ogłosili, że będą na pewno, a niektóre na pewno dobrze rozwijają mnie. Więc fajnie będzie, naprawdę będzie fajnie. No i co? Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie mój kanał, dzięki wielkie, że przez cały czas tutaj się rozwijamy, pchamy to do przodu. No i co? Do zobaczyska i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, buźka. Elo.